chyba złamałem palce. Jest silny. Widzicie ten błękit wody? Znaleźliście wszyscy ludzie, którzy tutaj mieli swoje stragany, uciekają po boku. Jak tam, kochanie? Żyjesz? Poranek? Ledwo. Jesteśmy na... Jesteśmy na Teneryfie. Jesteśmy na Teneryfie, zaraz wam pokażę widok. Nastya robi śniadanie po kompletnie nieprzespanej nocy, ale nie, że jakieś tam odwołane samoloty czy coś, tylko byliśmy w szpitalu. Byliśmy w szpitalu, Nastya mnie obudziła o godzinie, nie wiem, która to była godzina, około 2:00. Że się strasznie źle czuję. Ja na nią patrzę, ona jest cała biała, kompletnie biała, jak ściana. I że mówi, że muszę wzywać pogotowie, więc pogotowie oczywiście tutaj nie przyjeżdża. Wzięliśmy taksówkę, pojechaliśmy do szpitala. Czemu nie przyjeżdża? Bo co? Nie wiem dlaczego, tak mi w recepcji powiedzieli. Tam była u nich stała jedna karetka z samochodem, więc czemu nie przyjeżdża? Nie wiem. Niepilny przypadek? Zajka, najważniejsze, że cię uratowali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda moja żona, zdrowa. Tak spasuje tyłek. Gdzie? Ja tutaj Dlaczego w ogóle się zatruła? Poszliśmy jeść do okolicznej restauracji. Ja zamówiłem sobie steka, a Nastya zamówiła paelę z owocami morza. No i najwidoczniej te owoce morza były niedobre. Tak wygląda tutaj nasz resort. Po takiej nocy zobaczcie, jaki ona ma organizm mocny. No, naprawdę. Myślałem, że do tyłu wyjazd. Nie w dół. Ja też, moja pierwsza myśl była... Też w Albanii jak mnie złapało, przecież mi trzymało z ponad miesiąc. No, miesiąc. Później odwoływałem pracę i tak dalej. W ogóle zwlekałem wtedy z jakimikolwiek lekami, bo myślałem, że mi przejdzie, a nie cierpię teraz. A tutaj No. raz, dwa, podali antybiotyk już. Antybiotyk, jeszcze Zdrowa. tam różne rzeczy. Trzy Pokaż. jeszcze kotlówki miałam. Wychodzimy z lekami z apteki. Taki mamy tu widok. Takie wrażenia afrykańsko-meksykańskie czy teksańskie. Dużo palm. Niska taka. Chyba kaktusy bardziej. W sensie tak, kaktusy. Niska roślinność. Bardzo ładnie, czysto wszędzie. Tutaj akurat jesteśmy w takim miejscu, może gorszym, ale zaraz zobaczycie. Wszystko zadbane. Zaczynamy nasz sportowy poranek. Idziemy na grę, nie, na trening z padla z naszymi rakietkami. Pierwsze 3 noce w pierwszym hotelu się skończyły. Zmieniamy na inny, ale przed tą zmianą idziemy sobie zagrać godzinkę. Te pierwsze 3 noce to były bardziej takie na chillu, więc mało co nagrywaliśmy. No, dlatego, że źle się czułam. Jeszcze ta akcja z tym szpitalem. Tak. Że od teraz myślę, że już będziemy częściej nagrywać dla was, co się dzieje na wyspie I będziemy podróżować. więcej podróżować, bo wzięliśmy auto, więc to jest akurat super, Przygoda się zaczyna. bo można wszędzie zaparkować za darmo. Tak. Zajka, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Los Americas. Przy Playa de Americas, no. Zmieniliśmy hotel z takim Można naszą widoczkiem. walizkę nie pokazywać i nasze buty popadną. Chwilowo zaszło słońce, idziemy coś zjeść. Jesteśmy w Playa de Americas. Idziemy sobie coś zjeść. Zmieniliśmy nasze miejsce zameldowania. I od razu można zauważyć, że jest dużo więcej młodych ludzi. No bo Wiele więcej więcej. się dzieje. Tak, Tamten tu- rejon też bardzo ładny, ale taki dla bardziej emerytów. Ale oprócz supermarketów i kilku knajp tam nic nie było, a tutaj sklep na sklepie, centrum handlowe i wszystko, dużo się dzieje. Ale nie wiem czy mówiliśmy wcześniej, że to są sami Angole. Tak. Dosłownie sami Wszędzie. Angole i trochę Polaków, ale nie wiem, że opanowali wyspę zupełnie. Idziemy zjeść tajskie jedzenie, jedliśmy wczoraj. Bardzo nam smakowało. Wczoraj wieczorem właśnie tutaj byliśmy w tym mieście, Chyba dzisiaj przejść ponagrywamy. drogę trzeba. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Troszkę nam się kojarzy z Marbellą, nie? Tak. Tak jest. Czyli tak sterylnie, czysto,
ale Zadbanie po prostu bardzo. dużo jest natury, palmy i bardzo dużo się dzieje. Tak. Ale nie ma, jak my to mówimy, takiej mordowni, patologii. Czasami się zdarza, chociaż słyszeliśmy, że jest takie miejsce na Teneryfie. No, ale tam bardziej kluby jakby wszędzie są, jakaś miejscowość jest z klubami, nie wiem. Nie wiem właśnie, Czy tak jest? nie będziemy tego szukać. No właśnie. No aktualnie co? Jesteśmy po lekcji padla. Bardzo zmieniła się pogoda, bo z rana było pełne słońce, a od godziny 12:30 zaczęło padać troszkę. No i takie niebo zachmurzone się zrobiło. Także pogoda jest zmienna, ale i tak bardzo ciepło jest. Pad Thai i nasti przysmaki Tak jest. z Tajlandii. Centrum. Tak to wygląda. A teraz idziemy z ucztą z Mercadona To nie jest marketo. Supermarketo. na plażę. Ostatnio nasza sangria była w Marbei przed imprezą, a dzisiaj z takim oto pięknym widoczkiem. Na południu wyspy to wygląda tak, że się ciągną te miejscowości jedna za drugą. Tam na samym końcu, nie wiem czy widać, gdzieś tam, mieszkaliśmy. tam my mieszkaliśmy za pierwszym razem. Teraz mieszkamy troszkę dalej w Los Cristianos, Nie. Americas. a Los Americas, a Cristianos jest Obok. tak. Także to są te plaże z tym pieseczkiem nawiezionym z Sahary. I wszędzie się zmienia krajobraz. Tutaj akurat jest bardzo spokojnie. Widzicie wille. Ludzie sobie spacerują. Nie ma szaleństwa, nie ma Angoli pijących na każdym kroku w irlandzkich barach. Say hi in Polish. Hi. Cześć. Dobrze, Cześć. Cześć. Well done. Dobrze, dobrze. Many Polish here? Yes, it's many. To jest właśnie ta plaża z czarnym piaskiem wulkanicznym. Myślałem, że jest większa, ale chyba jest jeszcze jedna tutaj. Żeby chodzić po tym mieście cały czas trzeba albo iść do góry, albo w dół, także cardio jest gwarantowane. Co do samego miasta to jest takie malusieńkie, nie ma co tu robić, więc na pewno tu nie będziemy mieszkać. I postanowiliśmy przed chwilą, że chyba pojedziemy od razu na drugą część wyspy. Tam spędzimy kilka dni. Do Santa de la Cruz. Tak. A już później wrócimy tutaj i znowu będziemy Opalać się. w Las Americas. I będziemy się opalać, bo na razie nam wystarczy. Tam ponoć w Santa de la Cruz nie ma aż takich upałów. Właśnie się ciekawy okaże. jestem, bo nie warto w ogóle patrzeć na pogodę, ponieważ tutaj jest w tym momencie 21 stopni pokazane, a odczucie jest jakby było, nie wiem, 28 to minimum. Tak jest. Więc ta pogoda w ogóle nigdzie się nie zgadza. Dzisiejszy nasz poranek zaczęliśmy grą w padla. Po niej wybieramy się do Puerto de la Cruz. Jedziemy właśnie. Czyli wyspy północna. Tak, została nam godzina drogi, podziwiamy przepiękne widoki. Co sekundę pogoda się zmienia. Nie?
południe wyspy było najbardziej słoneczne. Wszyscy ostrzegają przed północną częścią, że jest pochmurnie. I bardzo mnie ciekawi, czy Ale- będzie aż taka duża różnica w temperaturze, czy nie. Patrząc na nas, chyba już wystarczy opalania się, także 2-3 dni bez słońca nie zaszkodzą. Też tak uważasz? Tu serpentyny są takie jak w górach Tet. Nam W kojarzy się to Albanii jak Tet. byliśmy. W ogóle to polecamy Tet. Niesamowite miejsce. No właśnie o tym rozmawialiśmy. Raj na To jest ziemi. taka wioska w Albanii. Nietknięta w zasadzie jeszcze przez cywilizację. Droga wybudowana dopiero od paru lat. Kilka knajpek, kilka sklepów. Wszystkie takie domki górskie, ale takie Górskie prawdziwie domki. czyściuteńko i no jak Jurassic Park. Tak, ale trzeba być naprawdę zaawansowanym kierowcą, żeby tam wjechać. Bo inaczej No tutaj Nie mamy wjedziesz. serpentyny, ale szerokie to drogi, szerokie, a tam to... tam na jeden samochód po prostu. No, No, także wspominamy. taki widoczek tutaj jest. Fajnie się jechało, ale w którymś momencie się zatrzymało Stoimy w korku. od 30 minut i próbujemy, już jesteśmy na rondzie, żeby skręcić do jakiegoś miasteczka obok, żeby zjeść przynajmniej czas ten spędzić. No nie ma sensu jechać tam dalej. W korku. Jesteśmy 20 minut gdzieś przed naszym miastem Puerto de la Cruz, Ale korek jest przedługi. więc jedziemy teraz do jakiegoś miasta tutaj, nawet nie wiem gdzie, i tutaj znalazło nas jakąś restaurację. 4,9 ocena, więc ja teraz tylko i wyłącznie sprawdzam ocenę, bo ja już się boję jeść gdzie popadnie. Po takim wysiłku to jesteśmy tacy głodni. No, 1,5 godziny gry dzisiaj było. Jechaliśmy na południe, na północ wyspy, do Puerto de la Cruz i wszyscy nas straszyli, że pogoda będzie pochmurna, że będzie zimno, jest gorąco. Upał. Taka lampa. No i idziemy do hotelu, a później się przejdziemy po mieście. Tak jest. Plaża z czarnym piaskiem. Ku naszemu zdziwieniu, tu jest znacznie cieplej jak na południu wyspy. Nie wiem czy akurat teraz, ale pogoda jest po prostu obłędna. Jak twoje wrażenia? Ładnie jest bardzo. Coś zawsze innego. Przepięknie, zdecydowanie bardziej hiszpańsko. Nie słychać Angolii, nie widać Angolii. I więcej jakoś tak młodych ludzi, czy mi się wydaje? Tak, i więcej młodych, no. Bo tam to jest masę emerytów z Anglii przyjeżdża, bo jest pewnie pełno hoteli. Ale jest naprawdę przepięknie. Wchodzimy do centrum Puerto de la Cruz. No, na stary rynek. Wszystkie takie. Bardzo hiszpańsko. Zupełnie co innego jak na północy wyspy. Północ wyspy, mówiłem Ci, że do jakiej greckiej wyspy jest zabudowa podobna, taka biała. Nie. Przypomnijcie mi, gdzie jest biała zabudowa. Santorini, no właśnie. A tutaj na południu bardzo hiszpańsko, zobaczcie jak wyglądają te. Na tych hiszpańskich domach często są właśnie takie ceramiczne obrazki, ikony z Matką Boską. Zobaczcie, 2 kroki robię dalej i znowu. Takie domki mi przypominają stary rynek w Marbei. Mieszkaliśmy na starym rynku. Tak, podobnie. Nastia zadowolona z prezentami.
Dali mi bracisie czapkę, myślę, Jezu. A tam taki firmowy sklep, myślę, jakąś firmową czapkę dali, firmową. Z nazwą sklepu. Z nazwą sklepu. Dla taty. No nie sądziliśmy, że to jest tak duże miasto. W ogóle nie sądziłam, że aż tak duże. Ciągnie się i ciągnie ta promenada. My idziemy już, nie wiem, przez... Za nami było takie bardziej stare miasto, wąskie uliczki, a teraz weszliśmy w taką aleję wakacyjną, wakacyjnego kurortu. Możliwe, że już jest za późno, żeby tam wejść. Widzicie ten błękit wody? To są takie baseny. Ciekawe, czy jutro będzie można tam wejść. Wybraliśmy się na wyprawę na Teide, na wulkan. Jedziemy do jednego miejsca, punktu widokowego i zaraz wam wszystko pokażemy. 3 punkty jakby sobie po kolei ustawiliśmy na nawigacji. No i dojeżdżamy do pierwszego. I od tego pierwszego właśnie nie wiem, czy jedziemy dalej autem, czy będziemy szli piechotą. To już spontanicznie będziemy sprawdzać na miejscu. No i ciekawi nas w ogóle zmiana pogody. No Coraz zimniej. Jest 13 stopni. Przed chwilą jeszcze było tak w połowie góry 17. Teraz jest 13, więc jeszcze wyżej to pewnie nie wiem, będzie z 9. A ty chciałeś w spodenkach na początku jechać? Ojoj! Wąsko. No i niesamowicie, bo wszędzie jest chmur. Jesteśmy w chmurach. Wszędzie jest mgła. Znaleźliśmy się na pustyni. Za mną tam wulkan Teide. Jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym. W takim miejscu jeszcze nie byłem. My chyba jesteśmy na jakimś planie filmowym. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze to słońce. Kiedy lecieliśmy ostatnio ze Sri Lanki i oglądałam w samolocie jakiś film. I tam właśnie nagrywany był w bardzo podobnym miejscu. Czyli nie mogę sobie przypomnieć, jak film się nazywa. Właśnie tylko przytoczony mam ten film. Kolejny punkt widokowy. Dzień 5 podróży przez pustynię. Bez jedzenia, bez picia. Tylko z dobrym humorem. Idziemy dalej.
Wczoraj poszliśmy grać do naszego padla we dwójkę. W Bydgoszczy jakiś czas temu, jak graliśmy w padla, to skręciłem kostkę. A teraz się przewróciłem i chyba złamałem palce. Także jest siny. Myślę, że jest pęknięty ten środkowy paliczek. Także średnio. Ale trudno. Zagoi się, mam nadzieję. No, na pewno się zagoi. Ale na pewno nie chcę usztywniać. Nie chcę jechać znowu do tego szpitala. Pamiętacie pierwszą noc? Z Nastią pojechaliśmy, bo się źle czuła. Ale mamy ubezpieczenie, jakby co. Jak ja teraz z tym palcem pójdę, no to oni pomyślą, że jesteśmy nienormalni. Że symulujemy. No. A teraz jedziemy do wioski Maska. Wracamy w ogóle z północy wyspy, jedziemy z powrotem na południe. Wracamy z tego śmierdzącego hotelu w tym Puerto de la Cruz. Dostaliśmy po prostu taki hotel brudny. Tam były prześcieradła. No, w Hiszpanii bardzo często nie dają ci kołdy, tylko prześcieradło. No i koce. I te koce normalnie były uwalone jakąś szminką czy czymś, nie wiem, nie piorą tego na 100%. A nie było opcji pod tym nie spać, bo po prostu zimno. W nocy na północy z tej części wyspy jest zimno. I dodatkowo jest, że jakąś stęsklizną śmierdziało, nie wiem co to był za zapach. Więc dopłaciliśmy trochę, na południu mamy dużo lepszy hotel, a po drodze zajeżdżamy do wioski Maska. Czyli do takiej wioseczki, która była odcięta od świata zawsze. Ma tylko 60 miejsc parkingowych. Właśnie z tym parkingiem to jest taki znak zapytania, bo tam można stać tylko 2 godziny i trzeba czekać, aż ktoś wyjedzie, żebyś ty wjechał. No, i tam jest też trekking jakiś najlepszy na wyspie, ale trzeba... Ale tam trzeba wykupywać nawet ten trekking, Chować, dzisiaj no. słyszałam. Także idziemy tylko pochodzić. Idziemy pochodzić i później na północ z powrotem lecimy. A tutaj jedziemy taką przepiękną, malowniczą trasą przy klifach nad oceanem. Trochę chyba przechwaliliśmy te drogi szerokie, Ale- bo tu na Maska to jest, no... A jak autobus za rogu teraz, Przed chwilą właśnie wyjechał prosto na nas autobus i akurat była po prostu zatoczka. całe życie mi przed oczami że się przytoczyło. No takie zatoczki to są, gdzie się można wyminąć. No, nawet ja się trochę... Wolnych miejsc na razie nie widać. Ten słynny parking, tutaj jesteśmy właśnie przy nim. Nie wiem, czy mam tutaj zawrócić, czy jechać dalej. Dojechaliśmy wreszcie, ale warto było. Zobaczcie na ten widok. Jurassic Trzeba Park tak długo 2. iść, nie? Idziemy. Piękna woda. Jeszcze taką piękną pogodę mamy. W razie jakbyście przyjeżdżali tutaj, no bo jest cały czas parking zajęty, to można, tak jak my zrobiliśmy, tutaj jest takie małe rondo, zatrzymać się na awaryjkach. O, jest no. Zatrzymać się na awaryjkach i szybko zobaczyć, czy ktoś wyjeżdża. Bo na pewno ktoś będzie wyjeżdżał, bo to wioska mała. Tutaj szybko. Ale to jest klimat. Tu ponoć wszystkie knajpeczki mają tu taki piękny widok. Chcemy gdzieś usiąść, może później coś wypić.
Skarbie, co zrobiłaś? Pyszną kolację. No dobrze to wygląda. Z takim widoczkiem. Pierwszy wieczór znowu w tym miejscu. Idziemy sobie gdzieś usiąść po kolacji w domu, może Tam jest jakoś- ten Hard Rock Cafe, gdzie ostatnio super koncert był jakiejś czarnoskórej piosenkarki. Rewelacja. Także zobaczymy, może coś tam dzisiaj będzie. Ale się zastanawiam, tam czy gdzieś na zewnątrz? Lepiej, gdzie lepiej? Poszukamy. Widzisz, tam są ogni, więc pewnie cieplej trochę, bo dzisiaj trochę chłodny wieczór. No w tej części wygląda jak w Dubaju. Przyznajcie. To tyle osób ubiera się w sukienki, a jest... Ja mam jedną sukienkę, którą ani razu nie założyłam i na pewno nie założę, bo jest za zimno. A ona jest taka wieczorna akurat, nie na dzień. A za dnia jest upał. Trochę trzeba było się postarać, żeby się wysilić, żeby znaleźć miejsce przy Tak. Costa Adea Market. Miejsce szukaliśmy przez 20 minut około, jeździliśmy w różne strony, ani jednego miejsca nie było. Pierwszy raz spotkaliśmy się z tym na wyspie. Także idziemy sprawdzić, co tam oferują. Prezenty kupione i dla siebie, i dla bliskich. Jak oceniasz targ? Fajnie, bo niektórzy czytałam w komentarzu, że niektórzy pisali, że na ulicach gdzieś tam można to samo kupić, ale to był większy wybór wszystkiego, nie? Jak ktoś chce jakieś prezenty czy coś kupić, albo jakieś, nie wiem, torebki akurat mało było fajnych, ale dużo tych, jak to się nazywa, portfeli. Nie no, ogólnie spoko. Jak na taki Fajnie, targ fajnie. spoko. A jesteśmy w ogóle w Costa Ade. Obok to wszystko... 10 minut od naszego... To jest jakby obok siebie są te wszystkie miasta. Los Americas, Los Cristianos i Los Ade. I tutaj jest chyba troszeczkę bardziej z klasą. Jesteśmy w drodze na Przedostatniego mecz. padla. Mecz padla, tam widzicie korty z tyłu. W ogóle terytorium jest naprawdę mega. Teraz ponoć jakiś Ładne. tam turniej trwa. Przyjechaliśmy wcześniej, żeby obejrzeć. Się okaże, czy faktycznie... Ale patrząc na ten szczerze turniej, to tam nie wszyscy grają. Jeżeli to jest turniej, może to nie jest turniej. Tam chyba widzę turniej dalej, może, nie wiem. Pogoda jest niesamowita ostatnie dni. 19 godzina. 19, a jest tak ciepło, tak gorąco. Tam jacyś ludzie czekają. Bawiemy ostatnie promienie słońca. Podsumujemy Wam podróż i Teneryfę jako wyspę w naszym odczuciu. A tymczasem jeszcze potrzebujemy doładować na maksa baterię. Ty już trochę masz na maksa naładowaną, dawaj Ciebie pokażę. Nie wiem, czy będzie to widać, Czy jestem czerwony? że jesteś... A nie lepiej było pokazać, jak już będę pięknie opalony, a nie teraz? Na kiedy będziesz? No nie wiem, za parę dni. Jak to zbrązowieje. A już ode mnie trochę dalej pojedziesz, więc ja Ciebie nie zobaczę. No właśnie, Także ja wracam i od razu wylatuję. takie życie na walizkach. Widzimy się tydzień, ponad tydzień, 1,5 tygodnia później na Ukrainie, z której też Na nagramy pewno dobry film. parę będzie. filmików, mam nadzieję, bo ostatni filmik był Poszedł viral. No, wiralowy. Widzę, że ludzi interesuje, co się dzieje na Ukrainie, jak żyją Polacy z Ukraińcami, Jak się tam w ogóle u dogadują. nich jest. Było sporo hejtów, ale to i nawet fajnie. Tak jest. Czekamy na takie hejty. Po drodze wpadliśmy na arbuza do supermarketu. Tutaj fajne takie miejsce od razu. Ładnym widokiem.
Pyszne, nie? Mega. Jaki słodki. Z lodówki jeszcze wyjęty. I mamy ostatni wieczór na Teneryfie. Chcielibyśmy podsumować, jak nam tu się podobało, czy warto przyjeżdżać na tą wyspę i też jaka część wyspy dla nas, jakie wrażenie sprawiła. Na pewno przyjeżdżać tu jest warto, bo tu jest co robić. Dużo fajnych miejsc jest, dużo jest gdzie pojechać, ale zdecydowanie trzeba zawsze wynajmować auto, ponieważ pierwsze auto jest bardzo tanie, a po drugie Darmowy parking jest wszędzie. darmowy parking, a po trzecie no, nigdzie się nie dojedzie bez tego bez samochodu w takie ciekawe miejsca. Trzeba będzie czekać na autobus bardzo długo. No i wyspa się charakteryzuje tym, że cały czas się wszystko zmienia. Gdzie byś nie pojechał, to masz wrażenie, że jesteś na innej wyspie. Pogoda się zmienia cały czas. Nawet architektura, bo na południu na przykład, gdzie się najwięcej dzieje i pogoda niby jest najcieplejsza, chociaż troszeczkę nam się to akurat nie sprawdziło, W pierwszej części naszej wakacji. no to tutaj jest taki krajobraz, nie wiem, grecki może, białe wszystko, te domki białe takie, nie aż tak hiszpańskie, masa Angolii. W Wszędzie zasadzie można tylko i powiedzieć wyłącznie jakby Angolii. druga Anglia. Widać, że to jest ich główny kierunek wakacyjny. Bardzo jest tu turystycznie, wszystko pod turystę zrobione, ale aż dosłownie wszystko. Mhm. Z jednej strony są fajne miejsca, takie bardziej eleganckie, czyste, ale samo centrum jest takie trochę pod turystów tanie. Jest ładnie, ale jest taka masuwa. Ja nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Jak wieczorem się wychodzi, no to wszędzie wystawiają te takie podróby, leżą milion ludzi, wszyscy imprezują, sprzedają właśnie na każdym kroku te podróby. No, jest ciekawie, ale zależy dla kogo, bo jeżeli ktoś lubi ciszę i spokój, no to tutaj... No to może jechać na północ wyspy. tak. Na północy Gdzie to już jest są ciszej typowo spokój. hiszpańskie miasta, Są turyści, ale nie ma imprezowni takiej w ogóle. ale też już jest mniej turystycznie. Te miasta Tak. są takie bardziej miejskie. Widać, że tam ludzie żyją, a tutaj ludzie bardziej utrzymują się z turystyki. Na pewno, jeżeli ktoś ma 2 tygodnie albo 1,5, to zdecydowanie na pewno trzeba pobyć na jednej stronie i na drugiej stronie, żeby sobie zobaczyć, porównać. Co w ogóle niesamowite wrażenie na nas sprawiło, to wjazd na wulkan. Zwłaszcza, że na północnej części akurat tego dnia było pochmurnie. No i nie spodziewaliśmy się w ogóle tego, że wjeżdżamy, nagle przejeżdżamy przez chmury, dosłownie przejeżdżasz się przez chmury I słońce. i wyjeżdża się nad chmurami, gdzie jest pełne słońce, pełna lampa. Bo patrzysz na boki, widzisz jak dywan jakiś taki rozpostarty pod tobą, przez tą mgłę, przez te chmury jak przejeżdżasz. No i u góry przy wulkanie, no niesamowicie, są takie... Tylko koniecznie tam trzeba uważać, ponieważ bardzo dużo osób tam Kradnie. okrada samochody. Wszyscy mówią, że przy tym Teide, gdzieś tam po drodze, ktoś staje zrobić zdjęcia, wraca, już nie ma torebki w samochodzie, rozbite szyby, tam bardzo trzeba uważać. W wiosce Maska i na wulkanie Teide najbardziej. No właśnie, i teraz przejdźmy może do tej wioski Maska. Nam się chyba poszczęściło z pogodą, bo Była widzieliśmy, wspaniała pogoda. Nastia pokazywała mi na TikToku, jakaś kobieta była i było kompletnie mgliście, nic nie było widać. Nie ma tego widoku, nie ma tego efektu wow. A u Widok nas- piękny. Ale wjazd to trzeba być trochę naprawdę dobrym kierowcą. Nie pierwszy rok, Wjazd nie jest prawo masakra. jazdy. Ja nie wierzyłem, bo ja słyszałem, że tam wszyscy uprzedzali, że trzeba mieć skill dobry, jeżeli chodzi o prowadzenie auta, ale po naszej podróży z Tet, w górach Tet też była taka Góry droga Tet w serpentyna. Albanii. No to tutaj no, myślę, że nawet było gorzej. W pewnym momencie była taka sytuacja, akurat chyba tego nie nagraliśmy, że zatrzymałem się dosłownie pod takim kątem i przepuszczałem z naprzeciwka samochody i później po prostu samochód nie miał na tyle mocy, żeby z jedynki ruszyć do góry i spaliłem sprzęgło. Ale już różnica była taka, że wtedy u nas był samochód na 4. No właśnie, napęd na 4. Napęd na 4 i był bardzo mocny, więc tam tego się nie odczuwało, bo cały czas był samochód mega mocny. Także po spaleniu Tutaj- tego sprzęgła tylko smród poszedł. Już pamiętam, Stres. kiedyś coś takiego mi się zdarzyło w Anglii. Też tam mocno przypaliłem to sprzęgło, tylko że ten smród wtedy to się przez cały tydzień jeszcze później wynajmowanego auta utrzymywał. Tak jest. Co do cen tutaj, no to hotele są w różnych cenach, ale na przykład jeżeli ktoś chce kupić markowe kosmetyki, markowe perfumy dobre, to zdecydowanie trzeba tutaj kupować, a nie w duty free na lotnisku, ponieważ jest o wiele taniej
I na przykład porównując z cenami w Polsce, no to o 100 zł taniej, o połowę taniej czasem niektóre kosmetyki są. Ale powiedz, co to znaczy, że w różnych cenach? No bo ja uważam, że hotele tutaj są podobnie jak w Polsce, cenowo. 300 zł, taki niezły 300-400 za dobę. To był straszny hotel u nas. No właśnie, tam na północy No mieliśmy taki hotel. ceny I naprawdę jeden nam się Stary. trafił koszmarny. Bardzo stary i bardzo nieposprzątany. I taki. Ale przez ostatnie 5 dni, tylko że dopłaciłem faktycznie więcej teraz. Mieliśmy super hotelik, gdzie sprzątali, bo tak to w żadnym nie sprzątali. No nie mieliśmy nie sprzątali przez tam 3-4 dni, no jak tak można. Nieprzyjemne. Wczoraj, w sobotę, ludzie wszędzie dookoła imprezowali, całe miasto imprezowało i pod naszym hotelem też ktoś sobie zrobił samochodową imprezę, otworzyli bagażnik, muzyka na maksa. Także Ja dopiero zazwyczaj tego jestem zaczęłam. tolerancyjny, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no bo sam w życiu wiele razy takie coś robiłem, ale opierdzieliłem ich ostro i się wynieśli spod naszego hotelu. I uważać z jedzeniem. Pierwszej nocy się zatrułam strasznie mocno, także sprawdzać opinie, oceny i jeść tylko w sprawdzonych miejscach, bo naprawdę zatrucie było koszmarne. Co nas jeszcze tutaj tak poraziło, strasznie dużo otyłych ludzi. Ale tak dużo, że w życiu tyle nie W widziałam. większości prawdopodobnie Angole. Myślę, że w ogóle w 100% Angole. Nie tylko, że grubi, oni jeszcze wszędzie wynajmują tu takie wózeczki i po całym mieście jeżdżą na tych wózeczkach zamiast chodzić. No, nie wiem czy... Trochę mi się to od razu, takie flashbacki rzucają z Anglii. Ja często bywam w Anglii i tam jest bardzo dużo takiej otyłej niepełnosprawności. Ci ludzie już po prostu się poruszać nie potrafią przez swoją Ale wagę. poza tym wszystkim jest ładnie i myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Pojeździć po różnych miejscowościach, zobaczyć i na pewno... Północ wyspy jest bardziej zielona, Tak, więcej aczkolwiek tutaj też jest dużo palm. zieleni. Tak. I nawet można na przykład, jeżeli ktoś ma Na południu w sensie. 1,5 tygodnia lub 2 tygodnie, nawet można zostać w okolicach Playa de los Americas, bo wszędzie można dojechać autem w przeciągu godziny, dojedziesz wszędzie. Można w tym samym miejscu zostać i jeździć w różne strony wyspy, bo to maksymalnie godzina drogi będzie, 1,5 max. Także w razie czego... Na dole to jest tak, że jest Los Cristianos, Los Americos, Los AD, Los Americas, Los ADE. One są wszystkie jakby, to jest jedno miasto które połączone można ze sobą. przejechać bardzo szybko. Na południu najwięcej się dzieje w Los Americas i chyba są też najdroższe ceny z tego co słyszałem. Tak, hotele są droższe trochę. Ten Los AD, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, no to już taki bardziej elegancki, widać, że chyba bogatsze dzielnice i bogaci ludzie tam żyją. Nie ma takiego no, turyzmu taniego, jak czasami tu można spotkać. Ale to też jest fajne, bo jeżeli jesteś tylko, przynajmniej my byliśmy na górze i trochę już zatęskniliśmy za jakimś... Bo tam za bardzo nic się nie działo, za bardzo cicho tam było. No i pogoda wtedy u nas była taka też, trafiła się akurat. 2 dni takie były niesłoneczne. No, a w ogóle to mamy maj. Zazwyczaj w maju jest słonecznie, ciepło. U nas trochę na początku nie poszczęściło, ale powiedzieli, że taki rok jest. I co, wracamy tutaj? Ja 2 razy w jedno miejsce, tylko do Tajlandii wracamy. No właśnie, Także czekałem na tą ja odpowiedź. bym tu nie wracała już, ponieważ dużo jeszcze miast ciekawych jest w Hiszpanii samej, których nie widzieliśmy. Walencje i takie... No i można ewentualnie inne wyspy jeszcze zwiedzić No kiedyś. właśnie, także wątpię, że wrócimy, ale bardzo nam spodobał się ten odpoczynek. Polecamy. Wszyscy ludzie, policja podjechała gdzieś tam dalej. Ci wszyscy ludzie, którzy tutaj mieli swoje stragany, uciekają po boku. Teraz takich 5 tam stało z tymi torebkami. Wszystkie stragany zebrali, tak Wszystkie w sekundę. w prześcieradła. A widzicie tam dalej, policja podjechała, więc jakiś nalot będzie pewnie. Tutaj przyjeżdża. Jest 3 w nocy, właśnie wracamy, jedziemy na lotnisko, ale jest tak ciepła noc, jak w Tajlandii, na nasz wyjazd. Ale nie było takich wieczorów nawet aż tak ciepłych. Dzisiaj był wyjątkowo ciepły wieczór i wyjątkowo ciepła noc.